Zablokowałaś narcyza, a teraz za nim tęsknisz? Przygotuj się, to będzie jazda. Usunęłaś jego numer, przestałaś sprawdzać, czy jest dostępny. Powiedziałaś sobie, koniec, tym razem nie wracam. A potem przyszła ta noc. I nagle nie pamiętasz już dokładnie tego, jak cię ranił. Pamiętasz jego głos, zapach, dotyk, tę jedną dobrą rozmowę. Ten moment, kiedy patrzył na ciebie tak, jakbyś była najważniejszą osobą na świecie. I zaczynasz zastanawiać się, a może przesadziłam? Może on jednak mnie kochał? Może powinnam go odblokować? Może wystarczy ta jedna rozmowa? Uspokój się. To, że za nim tęsknisz, nie oznacza, że podjęłaś złą decyzję i nie oznacza automatycznie, że powinnaś do niego wrócić. Twój świadomy umysł pamięta powody odejścia, ale ciało pamięta więź, pobudzenie, ulgę i oczekiwanie. A to, co dzieje się z tobą po zerwaniu kontaktu, nie jest dowodem, że bez niego nie możesz żyć. To może być dowód, jak długo twój organizm musiał przystosować się do życia w emocjonalnej nieprzewidywalności. I za chwilę pokażę ci coś, co jeszcze jest bardziej, powiem, że szczerze, że jest ważniejsze, bo być może nie tęsknisz nawet za tym człowiekiem, którym był, może tęsknisz za momentami, w których na krótko przestawałaś przy nim cierpieć. I to jest ogromna różnica. Rozum odszedł, a ciało jeszcze nie. Dlatego to tak boli. Kiedy blokujesz osobę, która przez długi czas była źródłem silnych emocji, twoja decyzja może być natychmiastowa. Możesz mieć wrażenie, że to było w jakimś przypływie, porywie niekontrolowanej decyzji i emocji. Jednak układ nerwowy nie zmienia swoich reakcji w tej samej sekundzie. Możesz wiedzieć, że ta relacja cię niszczyła, możesz mieć zapisane wiadomości, możesz pamiętać te wszystkie przykre chwile, upokorzenia, kłamstwa, karanie ciszą, nieustanne odwracanie odpowiedzialności. A mimo to rano obudzisz się z uciskiem w klatce piersiowej i pierwszą myślą, czy on napisał? To nie jest sprzeczność. To są dwa różne poziomy twojego funkcjonowania. Na jednym poziomie analizujesz fakty, a na drugim twój organizm reaguje na utratę osoby. Na utratę osoby, wokół której przez miesiące albo lata twój organizm organizował całą swoją uwagę, emocje i poczucie bezpieczeństwa. Człowiek jest istotą więzi, rozumiesz? Separacja od ważnej osoby może uruchamiać protest przywiązaniowy, czyli niepokój, poszukiwanie kontaktu, uporczywe myślenie, sprawdzanie telefonu, problemy ze snem, a nawet fizyczne poczucie bólu. Badania nad odrzuceniem romantycznym pokazują, że patrzenie na zdjęcia byłego partnera może aktywować obszary związane z motywacją, pragnieniem nagrody i regulacją emocji. Inne badania wskazują, że silne odrzucenie społeczne częściowo angażuje systemy uczestniczące również w doświadczaniu bólu fizycznego. Dlatego nie wymyślasz tego bólu, nie jesteś też słaba i nie dramatyzujesz. To dotyczy obu płci, tylko mężczyźni inaczej przetrawiają ten ból, a kobiety troszkę inaczej. Piszę o tym w moim e-booku, jak odzyskać ciało, umysł i ducha po toksycznej relacji i rozdzielam tam mapę emocjonalnego chaosu dla mężczyzn i dla kobiet, żebyście mogli się z tym dobrze zaznajomić, zrozumieć i żyć na nowo. Dlatego zapraszam Was na Ego Explained i zajrzenia do tej książki, jeżeli tego potrzebujecie. Więc uwaga, fakt, że twój ból jest realny, nie oznacza, że jego interpretacja jest prawdziwa. Ból mówi, utraciłam ważną więź. Ból nie mówi, ten człowiek był dla mnie dobry. To ty musisz nauczyć się rozdzielać te dwa komunikaty. Możesz naprawdę cierpieć po kimś, z kim naprawdę nie powinnaś już być.
i nie tęsknisz za całą relacją. Uwaga, twoja pamięć robi montaż, przemontowuje rzeczy. Wieczorem leżysz w łóżku i przypomina ci się, jak cię obejmował, przytulał, jak pisał tęsknię, jak na początku mówił, że nigdy nie spotkał nikogo takiego jak ty, ale w tej samej chwili, czy pamiętasz dokładnie wszystkie te noce, kiedy były awantury, albo kiedy czekałaś na odpowiedź, albo kiedy trzymał cię w napięciu? Czy pamiętasz to napięcie przed tym, jak otwierał drzwi i nie wiedziałaś, w jakim nastroju dziś będzie? Czy pamiętasz, ile razy próbowałaś spokojnie wyjaśnić, że coś cię boli, że czegoś potrzebujesz, a kończyło się czym? Że to ty przepraszałaś. Więc najczęściej tego nie pamiętasz. Przynajmniej nie z tą samą intensywnością. Dlatego to tak boli. Pamięć nie jest nagraniem z kamery. Jest rekonstrukcją. Pod wpływem samotności, lęku i braku kontaktu umysł może eksponować te obrazy, które chwilowo łagodzą ból. Twój mózg nie odtwarza całej relacji. Robi emocjonalny zwiastun złożony z najpiękniejszych scen. Wycina upokorzenie, wycina oczekiwanie, wycina moment, kiedy leżałaś obok niego i czułaś się bardzo samotna i bardziej samotna niż wtedy, kiedy byłaś sama, ok? Zostawia jego twarz z początku, czyli pierwsze wiadomości, pierwsze zbliżenia, pierwsza intymność, obietnice, te chwile czułości. I wtedy nie tęsknisz już za całą relacją. Tęsknisz za jej wyselekcjonowaną wersją. I to jest pierwszy zwrot w tej historii. Nie zawsze tęsknimy za człowiekiem. Czasami właśnie tęsknimy za tym montażem, który stworzył pamięć, kiedy rzeczywistość stała się zbyt bolesna. Dlatego zanim napiszesz do niego, zapytaj siebie, czy chcę wrócić do całej tej relacji, dokładnie takiej, jaka była, czy tylko do tej jednej, jedynej dobrej sceny, którą tak dobrze pamiętasz. Nie do jego potencjału, uwaga, nie do początku, nie do wersji, którą obiecywał być, ale do całej tej relacji. Jeśli odpowiedź brzmi, chcę tylko, żeby przez chwilę znowu było jak dawniej, to nie pragniesz powrotu do rzeczywistości. Pragniesz powrotu do tego jednego wyjątku. Dlaczego nieprzewidywalna nagroda tak silnie wiąże? W zdrowej relacji bliskość jest względnie przewidywalna. Nie oznacza, że partner zawsze jest dostępny, nigdy się nie złości i spełnia każdą twoją potrzebę. Oznacza, że jego zachowanie ma pewną emocjonalną ciągłość. Możesz przewidzieć, że konflikt nie skończy się porzuceniem, poniżeniem, ani karą trwającą tydzień. W relacji destabilizującej jest inaczej. Raz dostajesz ogromną uwagę, a później chłód. Potem wiadomość, na którą czekałeś 3 dni, następnie czułość, bliskość, intymność, przeprosiny albo wielką obietnicę. A kiedy zaczynasz wierzyć, że wszystko się zmieniło, kolejne wycofanie. I uwaga, nie myl tego z sytuacją, kiedy to ty przepraszałaś tę osobę za to, czego nie zrobiłaś, ale przepraszałaś dla świętego spokoju. Nie myl tych przeprosin z tymi, o których teraz mówię. Twój układ uczenia się próbuje odkryć regułę. Co zrobiłam dobrze, kiedy był czuły, co zrobiłam źle, kiedy się zdenerwował. Jak mam się zachować, żeby znowu wróciła jego dobra wersja. Dopamina nie jest po prostu hormonem przyjemności. Uczestniczy między innymi w motywacji, uczeniu się i oznaczaniu tego, co jest ważne. Szczególnie istotna jest różnica między tym, czego się spodziewaliśmy, a tym, co rzeczywiście otrzymaliśmy. Kiedy dobra reakcja pojawia się niespodziewanie po okresie chłodu, może nabrać ogromnego znaczenia. Ta jedyna wyczekiwana wiadomość po 3 dniach ciszy wywołuje większe poruszenie niż 10 zwykłych wiadomości w spokojnej relacji. To dlatego tak się wkręcasz. Nie dlatego, że ta wiadomość zawiera więcej miłości, tylko dlatego, że kończy to piekielne napięcie, rozumiesz?
Kochani, moje statystyki pokazują, że ponad 53% osób, które regularnie oglądają moje materiały, nie subskrybuje tego kanału. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zasubskrybuj go. To nie jest tylko kliknięcie. To realna pomoc w dotarciu z tą wiedzą do kolejnych osób, które próbują zrozumieć traumę, narcystyczną przemoc i proces odbudowy po trudnych relacjach. W ten sposób pomagasz mi rozwijać ten kanał, zwiększasz jego zasięgi i wspólnie tworzyć przestrzeń, która może zmienić czyjeś życie na lepsze. Dziękuję za Twoje wsparcie. To właśnie nieprzewidywalność może podtrzymywać kompulsywne oczekiwanie na wiadomość. Nie wiesz, kiedy pojawi się nagroda. Nie wiesz tego, nie możesz w żaden sposób mieć o tym żadnej pewności. Więc stale pozostajesz gotowa i taka w napięciu, żeby wyłapać w odpowiednim momencie, rozumiesz? Telefon staje się sygnałem. Czekasz w napięciu na ten telefon. Dźwięk powiadomienia jest tą obietnicą. Jego imię na ekranie chwilowym końcem lęku, bo widzisz, dostajesz ulgi. I tu dochodzimy do bardzo ważnego rozróżnienia. To, co brałaś za euforię miłości, czasem było przede wszystkim ulgą po wcześniejszym cierpieniu. Nie zawsze cieszyłaś się dlatego, że dawał Ci coś wyjątkowego. Czasami cieszyłaś się dlatego, że na chwilę przestał Ci to odbierać. To tak, jakby ktoś przez wiele godzin trzymał Cię w zimnym pomieszczeniu, a potem podał koc. Koc rzeczywiście przynosi ulgę ogromną, ale nie możesz na tej podstawie uznać, że człowiek, który dał Ci koc, zapewnia Ci bezpieczeństwo. Być może to on wcześniej stworzył zimno. Dlaczego po zablokowaniu, kiedy decydujesz się odejść od osoby narcystycznej, bywa dużo gorzej, zanim będzie lepiej? Jesteście na Discordzie, za co bardzo się cieszę, z czego się bardzo cieszę, bo dołączacie do naszej społeczności i Wy tam wyjecie z bólu. Ja wiem, bo ja też byłam. Ja Was doskonale rozumiem. Fajnie, że możecie się powymieniać tam swoimi przeżyciami, pogawędzić sobie na ten temat i wspierać. Cudownie się wspieracie. Podziwiam Was za to, naprawdę. Taka moc jest w Was, że zachęcam Was, oczywiście tych, którzy tego potrzebują, żebyście weszli na Discord. Zapraszam na Ego Explain do zakładki Kontakt. Tam traficie na społeczność Discorda. Dołącza Was coraz więcej i cieszę się z tego bardzo, bo bardzo się wspieracie i budujecie. Ja też tam jestem. Oczywiście to nie jest hotline, żeby była jasność, ale też tam bywam. Kochani, zanim będzie lepiej, to trochę trwa. I dlaczego? Blokujesz kogoś i spodziewasz się ulgi, że po zablokowaniu, po odcięciu wreszcie będziesz mieć spokój. A tu co? Przez pierwsze godziny nawet czujesz tę ulgę. Och, jak dobrze, nareszcie spokój, nareszcie mam swoją prywatność, swoją przestrzeń, dość awantur, koniec napięcia, nic już nie wtargnie w mój dzień jednym zdaniem. Okej? Jest pierwszy moment. A potem pojawia się fala, niepokój, ten lęk, kurczę, nie wiadomo skąd, jakby tygrys siedział za Twoimi plecami. Pustka, natrętne myśli, potrzeba sprawdzania, czy próbował się kontaktować inną drogą. To może przypominać objawy odstawienia, ponieważ system motywacyjny nie otrzymał bodźca, do którego się przyzwyczaił, rozumiesz? To nie jest miłość, powtarzam Wam. Nie należy jednak mówić, że organizm dosłownie przechodzi jakby ten proces odstawienia od heroiny. Nie należy tego tak oceniać, ale to tak właśnie funkcjonuje w naszym organizmie. Bo wprawdzie to nie jest to samo zjawisko medyczne, żebyśmy mieli jasność, więc nie należy w ten sposób to dosłownie widzieć, ale to jest tak bardzo do tego podobne. Podobieństwo polega tutaj na tym poczuciu przymusu, rozumiesz? Ty nie jesteś chemicznie tak zatruty, jak po narkotykach, ale masz to poczucie przymusu i silne pragnienie dostania tego.
czyli kontaktu w tym przypadku, skupienia uwagi na jednym źródle ulgi i chwilowym spadku napięcia po ponownym kontakcie. Dlatego mówiłam o tym w innych filmach, że to działa jak odstawienie po narkotykach. Dosłownie tak, ale to nie z punktu widzenia medycznego i biologicznego oczywiście, prawda? Czyli my nie mamy tam tego zatrucia w organizmie. To nie tak działa, ale ta emocjonalna reakcja jest taka. Więc tu w Twoim przypadku brakuje nie tylko człowieka, brakuje całego tego systemu, wokół którego organizowałaś do tej pory swój dzień. Nie musisz już obserwować jego tonu, nie musisz przewidywać nastroju, nie musisz analizować kropek wiadomości, nie musisz sprawdzać, czy znowu się oddala. I to powinno być ulgą i z czasem mogę Ci powiedzieć, że będzie. Dobra wiadomość jest taka, tak, z czasem będzie. Nie od razu, bo ciało nie nadąża za Twoją decyzją mózgu. Jednak na początku układ nerwowy może odebrać brak znanego napięcia jako coś obcego, bo spokój, którego długo nie doświadczał, nie zawsze od razu jest odczuwany jako spokój. Czasami jest odczuwany jako pustka. Chaos był bolesny, ale ten znajomy. Cisza jest bezpieczniejsza, ale nowa. A nowe zawsze budzi niepokój w mózgu. Nawet jak uczymy się czegoś nowego. Kojarzycie? Kiedy uczymy się nowych rzeczy, to jest zawsze ogromny wysiłek. Dlaczego? Bo to jest nowe i mózg się przed tym broni. Trzeba to przezwyciężyć po prostu. Więc niektóre osoby po odejściu mówią na przykład: kiedy z nim byłam, marzyłam o świętym spokoju, a teraz mam spokój i nie potrafię tego znieść. To nie znaczy, że potrzebujesz chaosu. To znaczy, że Twój organizm dopiero uczy się, iż brak alarmu nie jest zagrożeniem. Po podługim życiu w napięciu spokój może początkowo przypominać pustkę. Dopiero później zaczyna przypominać wolność. Jaka jest największa pułapka? To on przynosił ulgę od bólu, który sam współtworzył. Wyobraź sobie scenę. On znika po konflikcie, nie odpowiada, nie wiesz, czy wróci. Przez 2 dni jesteś w napięciu, nie śpisz, próbujesz przypomnieć sobie każde zdanie. 3. dnia piszesz: hej, co robisz, co u ciebie? Bez wyjaśnienia, bez odpowiedzi, jakby nic się nie wydarzyło. I co czujesz? Ulgę. Ulgę, że do ciebie napisał. Rozumiesz? Serce ci przyspiesza, napięcie na chwilę opada, świat wraca na swoje miejsce. Wtedy możesz pomyśleć: tak bardzo go kocham, dopiero kiedy napisał, znowu mogę oddychać. Ale może to nie jest właściwe zdanie, które wypowiedziałaś? Może właśnie właściwe zdanie brzmi: mój organizm wreszcie dostał sygnał, że zagrożenie porzuceniem na tę chwilę minęło. A to nie jest to samo. Posłuchaj uważnie. Mój organizm wreszcie dostał sygnał, że zagrożenie porzuceniem, odrzuceniem na ten moment minęło. To jest właściwe zdanie. Kiedy jedna osoba jest jednocześnie źródłem zagrożenia i ulgi, więź jest wyjątkowo trudna do przerwania. Nie dlatego, że istnieje między nimi jakaś mistyczna, niepowtarzalna więź. Błagam was, nie wierzcie w te ezoteryki, bo to jest absurd, który was odmurza. Wam przebudowuje w mózgu po prostu jakieś obszary emocjonalne. Nie wierzcie w te absurdy, które czasami pojawiają się na TikTokach. Karmiczna relacja, jeszcze jakieś inne absurdalne bzdury. To tak wciąga, to tak manipuluje naszą psychiką. Religia to opium dla ludu. Lud podąża za tym, bo myśli, że to takie cudowne. Wiara w Boga to jest zupełnie coś innego. To nie jest żadna religia. To taka mała abstrakcja. Przepraszam za tę dygresję, którą włączyłam tutaj, ale chcę, żebyście mieli świadomość, jak bardzo, jak prosto można manipulować naszym mózgiem. Bo Twój system przywiązania nie wie,
czy ma uciekać, czy szukać bliskości. I to nie jest żadna mistyczna więź. To jest chaos. To jest tak, jakbyś stała, dzwoni telefon w pokoju i dzwoni domofon przy drzwiach, a ty stoisz przed pokoju i nie wiesz, czy masz odebrać telefon, czy masz odebrać domofon. Nie wiesz, co masz zrobić, ok? Osoba bez emocji, stabilniejsza, podejmuje łatwiejszą decyzję. A osoba żyjąca w chaosie może się po prostu wahać cały czas. Wiesz, czujesz lęk przed nim, a jednocześnie szukasz u niego uspokojenia. Jeżeli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zapraszam Cię na egoexplained.com. W menu znajdziesz książki, gdzie możesz nabyć e-booka i audiobooka w wersji polskiej i już wkrótce także w wersji angielskiej, a także testy orientacji dla osób po narcystycznej relacji. Wkrótce będą też testy dla osób, które są w narcystycznych relacjach, żeby mogły zbadać, w jakich relacjach właściwie są. Jeżeli czujesz, że Twój układ nerwowy nadal żyje w trybie przetrwania, możesz skorzystać również z 7-dniowej mapy odbudowy darmowej oraz 30-dniowej mapy powrotu do siebie. Wkrótce pojawią się także bardziej rozbudowane programy wspierające proces odbudowy po traumie. Jeżeli potrzebujesz bezpiecznej przestrzeni i kontaktu z osobami, które przechodzą podobną drogę, wejdź w zakładkę Kontakt i dołącz do naszej darmowej społeczności na Discordzie. Pamiętaj, odbudowa nie zaczyna się wtedy, gdy znikają wszystkie trudne emocje. Odbudowa zaczyna się wtedy, gdy przeszłość przestaje być jedyną przyszłością, jaką potrafisz sobie wyobrazić. To jest psychologiczny paradoks, który może występować w relacjach opartych na dużej nierównowadze sił i naprzemiennym krzywdzeniu oraz pojednaniu. Badania nad traumatycznym przywiązaniem wskazują, że nieregularność krzywdzenia i nierównowaga władzy mogą wiązać się z utrzymującym się przywiązaniem już po odejściu. Nie oznacza to oczywiście, że każda burzliwa relacja tworzy traumabond, czyli wiązanie w traumie. To określenie bywa dziś używane zbyt szeroko. Zwykła tęsknota po rozstaniu również może być intensywna, ok? Ale nie jest tak potwornie bolesna i nie ma tego dysonansu, nie ma tego chaosu w głowie. Ale jeżeli relacja zawierała powtarzalne poniżanie albo zastraszanie, kontrolę, próbę zdominowania Ciebie, przekraczanie Twoich granic regularne, okresy chłodu przeplatane intensywnym pojednaniem, coraz większą nierównowagę, poczucie, że nie możesz odejść, choć więc wiesz, że jesteś krzywdzona. Nie potrafisz odejść od tej osoby, bo jesteś tak silnie do niej przywiązana, chociaż wiesz, że to, co się dzieje, jest nie w porządku. Wtedy sama siła przywiązania nie świadczy o jakości miłości. Pamiętajcie o tym. Miłość jest spokojna, bezpieczna. Ona nie jest taka intensywnie chaotyczna. To raczej świadczy o sile cyklu, w jakim żyjesz. I właśnie dlatego po blokadzie możesz czuć coś, co brzmi absurdalnie. Wiem, że mnie ranił, ale chcę, żeby to właśnie on mnie teraz przytulił. Rozumiesz? Nie jesteś nielogiczna. Twój system nauczył się, że ta sama osoba wywołuje napięcie i czasami je kończy, dlatego jest głodny tej osoby. Teraz musisz nauczyć ciało, ty sama, ty sam, musisz nauczyć swoje ciało czegoś zupełnie nowego. Ulga może przychodzić z miejsca, które cię nie ranią na początku, po to, żeby to złagodzić. Ulga może przyjść z innych źródeł. Czy to w takim razie w ogóle nie była miłość? Czy on mnie w ogóle nie kochał? I tu muszę zatrzymać popularne uproszczenia, bo łatwo powiedzieć, to wcale nie była miłość, to była tylko dopamina, ale człowiek nie jest jedną substancją chemiczną. Przywiązanie, nadzieja, pożądanie, historia, wspólne doświadczenie, potrzeba bliskości, uczenia się tworzą złożony system. Mogłaś naprawdę kochać. Mogłaś być przywiązana do tej osoby. Mogłaś mieć z nim autentyczne, dobre chwile. Mogłaś widzieć w nim coś wartościowego i jednocześnie relacja mogła być dla Ciebie destrukcyjna. Uznanie, że istnieją mechanizmy biologiczne i psychologiczne, nie unieważnia Twoich uczuć.
Pozwala jedynie zrozumieć, dlaczego uczucie może trwać dłużej niż bezpieczna relacja. Miłość nie jest ekspertyzą dotyczącą charakteru drugiego człowieka. To, że kochasz, nie oznacza, że właściwie oceniasz ryzyko. To, że tęsknisz, nie oznacza, że jesteście kompatybilni. To, że czujesz przyciąganie, nie oznacza, że przy nim możesz bezpiecznie żyć. I najważniejsze, uczucie może być prawdziwe, nawet kiedy relacja jest niemożliwa. Ale nie musisz udowadniać, że nic do niego nie czujesz, żeby odejść. Nie musisz czekać, aby przestać tęsknić. Nie musisz go znienawidzić. Dojrzała decyzja czasami brzmi: wciąż mam uczucia dla tego człowieka, ale nie mogę dalej uczestniczyć w tym, co dzieje się ze mną przy tej osobie. I możesz to tej osobie powiedzieć: kocham cię, ale nie mogę dalej w tym uczestniczyć, bo to, co się ze mną dzieje przy tobie, jest nie do wytrzymania. To jest trudniejsze niż mówienie sobie, że wszystko było fałszywe, ale jest też bardziej uczciwe i znacznie silniejsze. Rozumiesz? To da ci siłę powstać i z tego wyjść. I nie wracać, bo to jest świadoma decyzja. Dlaczego jedna wiadomość może uruchomić cały cykl? Mija 5 dni, tydzień, miesiąc, miesiące, najgorsza fala zaczyna słabnąć, nagle widzisz wiadomość wysłaną z nieznanego numeru. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Albo e-mail napisany: mam propozycję współpracy, mam dobry kontrakt, może chciałabyś ze mną współpracować. Nie ma w niej przeprosin. Nie ma nazwania tego, co się wydarzyło. Nie ma dowodu zmiany, ale jest wystarczająco duża ciepła, żeby uruchomić twoją nadzieję. Odpowiadasz: dziękuję, u mnie dobrze. Na chwilę czujesz ulgę, może nawet przypływ energii, bo może jest dobrze znowu między wami. Przecież tak fajnie jest mieć dobre relacje z ludźmi, prawda? Mózg otrzymał znajomy sygnał, kontakt wrócił. Niepewność została częściowo rozwiązana, ale jednocześnie ponownie otworzyłaś tę piekielną pętlę. Czy napiszę jeszcze raz? Dlaczego teraz milczy? Czy ta wiadomość coś znaczyła? Czy naprawdę się zmienił? Jedna odpowiedź nie musi automatycznie oznaczać katastrofy. Nie chodzi o to, żeby cię straszyć albo zawstydzać, jeśli już odpowiedziałaś. Chodzi o zrozumienie mechanizmu. Ulga po kontakcie nie dowodzi, że kontakt był dobry. Pamiętajcie o tym. Pokazuje jedynie, że na chwilę zmniejszyłaś napięcie. To samo dzieje się, kiedy kompulsywnie sprawdzasz jego profil. Przed sprawdzeniem rośnie napięcie. Po sprawdzeniu na sekundę opada. W ten sposób zachowanie zostaje utrwalone. Dlatego każde tylko sprawdzę może nie tyle dostarczać informacji, ile podtrzymywać cały system oczekiwania. Więc zanim odpowiesz, zadaj sobie pytanie, czy ta wiadomość zawiera odpowiedzialność, czy tylko bodziec. Czy on tu przeprasza, czy on tu naprawia, czy on wie, co zrobił, czy ona, wszystko jedno. Czy pojawia się trwała zmiana zachowania, czy tylko chwilowe ciepło? Czy chce kontaktu dlatego, że sytuacja jest bezpieczna, czy dlatego, że chce natychmiast przestać czuć ból? To trzecie pytanie jest najważniejsze. Decyzja podejmowana wyłącznie po to, żeby natychmiast przerwać ból, często oddają przyszłość w zamian za kilka minut ulgi. Pamiętaj, to jest twoje życie. I to ty decydujesz, jak będzie wyglądało. Co robić, kiedy przychodzi fala tęsknoty? Oczywiście, jak ktoś ci mówi, po prostu o nim nie myśl, to wiadomo, że to nie zadziała. Więc dajcie sobie spokój i nie słuchajcie takich rad. I nie doradzajcie tak. Im mocniej próbujesz zakazać sobie myślenia, tym bardziej umysł sprawdza, czy nadal o nim nie myślisz. Potrzebujesz konkretnej procedury. Zrobiłam Wam 30-dniową mapę powrotu do siebie. Możecie skorzystać na egoexplained.com. Macie tam test za darmo i 7-dniową mapę, która nie jest tym, co robi 30-dniowa mapa. To jest tylko taka zajawka. Ok? Ale to nie jest wystarczające. Więc możecie skorzystać z tej 30-dniowej mapy, ale zobaczcie, jak to zadziała dla Was w teście i tej 7-dniowej.
Więc po pierwsze potrzebujesz procedury. Nazwij falę, ale jej nie interpretuj. Powiedz, w tej chwili przeżywam silne pragnienie kontaktu, a nie to znaczy, że to są emocje i że go kocham. Albo że powinnam wrócić. Nie, nie. Albo że nigdy sobie bez niego nie poradzę, bo mam taką falę. Albo on na pewno też teraz o mnie myśli, bo ja o nim myślę. Boże, co za bzdury czasami są na TikToku, słuchajcie. Energie się przyciągają. Tak, rzeczywiście energie działają na siebie fizyka kwantowa działa super, ale jak ty myślisz o nim, to nie znaczy, że on myśli o tobie, ok? Fala jest stanem organizmu, a nie poleceniem, co masz zrobić. Po drugie, odłóż działanie. Nie podejmuj decyzji w szczycie pobudzenia. Ustal zasadę. Zanim zrobię cokolwiek, czekam przynajmniej 24 godziny. Jeżeli sytuacja jest szczególnie silna, najpierw skontaktuj się z kimś bezpiecznym albo zapisz wiadomość w notatniku bez wysyłania. Nie musisz wygrać z tęsknotą na zawsze, musisz nie oddawać jej telefonu przez najbliższe 20 minut. Tęsknota nie może decydować, co zrobisz ze swoim telefonem w tym czasie. Po trzecie, przywróć pełny obraz. Stwórz 2 kolumny. Za czym tęsknię oraz jaką cenę płaciłam. W pierwszej możesz napisać jego dotyk, rozmowy, wspólne poranki, poczucie, że do kogoś należy. A w drugiej lęk, bezsenność, niepewność, strach, utrata własnego głosu, izolacja, ciągłe tłumaczenie się, dominacja. Nie chodzi o wzbudzenie nienawiści, chodzi o zatrzymanie selektywnego montażu pamięci. Po czwarte, reguluj ciało, zanim zaczniesz negocjować z umysłem. Zjedz coś, napij się wody, wyjdź na spokojny spacer, wydłuż oddech, oprzyj stopy o podłogę, weź ciepły prysznic, zadbaj o sen. To może zabrzmieć zbyt prosto wobec ogromu bólu, ale niewyspany, przeciążony organizm znacznie trudniej toleruje niepewność. Nie próbujesz spacerem wyleczyć całej relacji. Wiadomo, że nie. Ale pomagasz ciału przetrwać te fale bez wykonania ruchu, którego jutro możesz bardzo pożałować. Po piąte, buduj nowe źródła przewidywalności. Stała pora wstawania, jedzenie, ruch i jedna bezpieczna osoba, małe zadania dokończone każdego dnia, powrót do miejsca muzyki albo aktywności, które należały do Ciebie przed tą relacją. Po chaosie Twój organizm potrzebuje nie kolejnych intensywnych doznań, ale powtarzalnego doświadczenia. Jestem tutaj, dzień ma strukturę, mogę na sobie polegać. Po szóste, nie lecz tej więzi kolejną intensywnością z inną osobą. Szybka, nowa relacja, alkohol, kompulsywny seks, wielogodzinne przeglądanie aplikacji randkowych, nieustanne śledzenie byłego partnera mogą chwilowo zagłuszyć pustkę, ok? Ale nie uczą bezpieczeństwa, zamieniają to jeden bodziec tylko na drugi. Celem nie jest znaleźć coś równie intensywnego. Celem jest odzyskać zdolność odczuwania życia bez konieczności przechodzenia od euforii do rozpaczy. Wiem, że to jest paskudnie trudne, ale uwierzcie mi, warto. Czy zawsze należy zastosować całkowity brak kontaktu? Oczywiście nie dla każdej osoby ta sytuacja wygląda tak samo. Jeśli macie wspólne zobowiązania, biznesy czy dzieci, a kontakt stale destabilizuje Cię i wciąga z powrotem w ten sam cykl, pełne odcięcie może być bardzo pomocne, ale czasem przy wspólnym majątku, jak powiedziałam, dzieciach, sprawy prawne albo obowiązki zawodowe, wtedy całkowity brak kontaktu może być niemożliwy. Można zastosować kontakt ograniczony. Wyłącznie w jednej ustalonej formie, tylko w sprawach koniecznych, krótko i rzeczowo, bez dyskusji o relacji, bez reagowania natychmiast, z archiwizowaniem ustaleń i jeśli jest to potrzebne. Jeśli w tej relacji występują groźby, stalking, przemoc, kontrola finansowa albo obawiasz się, że reakcji na odejście, samo zablokowanie numeru nie jest pełnym planem bezpieczeństwa, więc pamiętaj, potrzebne może być wsparcie specjalistyczne pewnych organizacji, prawne zabezpieczenie, poinformowanie zaufanych osób oraz zabezpieczenie kont i dokumentów. Najważniejsze nie jest wykonanie efektownego gestu, najważniejsze jest bezpieczne odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Już dostaję chrypy, tyle mówię. Punkt kulminacyjny. Za czym naprawdę tęsknisz?
dochodzimy do pytania, które zmienia całą perspektywę. Kiedy mówisz tęsknię za nim, za czym dokładnie tęsknisz? Za człowiekiem, który istniał przez całą relację? Czy za jego wersją z początku? Za bezpieczeństwem? Czy za chwilową ulgą po strachu? Za miłością? Czy za obietnicą, że pewnego dnia wreszcie otrzymasz miłość, na którą przez cały czas pracowałaś? Może nie tęsknisz tylko za nim. Może tęsknisz za kobietą, którą czułaś się przy nim na początku tej relacji. Piękną, zauważoną, wybraną, pełną życia. Jeżeli tak, to mam dla Ciebie najważniejszą wiadomość tego filmu. Ta kobieta nie należała do niego. To nie on stworzył Twoją zdolność do kochania, zachwytu, bliskości i namiętności. On tylko znalazł się w miejscu, w którym te części Ciebie się ujawniły. To, co przy nim czułaś częściowo, pochodziło od Ciebie. To jest Twoja intensywność, Twoja otwartość, Twoja nadzieja, Twoja zdolność widzenia dobra, Twoje pragnienie budowania. Nie musisz wracać do niego, żeby odzyskać siebie z początku tej historii. Być może właśnie powrót do niego ponownie by Cię od tej siebie oddalił. Nie tęsknisz wyłącznie za osobą, tęsknisz również za sobą, którą przy tej osobie miałaś nadzieję się stać. I te części siebie możesz odzyskać bez ponownego wchodzenia w ten cykl, pamiętaj. Więc to, że go zablokowałaś, ale wciąż tęsknisz, nie znaczy, że jesteś słaba, nie znaczy, że wszystko sobie wymyśliłaś, nie znaczy, że decyzja o odejściu była błędem. Twój rozum mógł już zakończyć relację, podczas gdy pamięć emocjonalna, system przywiązania i układ nerwowy nadal reagują na jego utratę. To wymaga czasu. Nie dlatego, że jesteś od niego bezradnie uzależniona, ale dlatego, że organizm potrzebuje nowych doświadczeń, żeby przestać oczekiwać starego cyklu. Każdy dzień, w którym przeżywasz falę i nie zamieniasz jej automatycznie w działanie, uczenia się czegoś nowego, wciąga Cię z powrotem w tą relację. Dlatego każdy dzień, jeżeli ta fala nadchodzi, a Ty zamienisz ją w coś, dzięki czemu nauczysz się czegoś nowego, że nauczysz się tego, że tęsknota Cię nie zabija, ból nie jest rozkazem, możesz czuć się i jednocześnie wybierać, możesz pamiętać dobre chwile i nie zapominać o całej prawdzie, nie musisz przestać mieć uczucia czy kochać, żeby zacząć siebie chronić, nie musisz przestać tęsknić, żeby do tej osoby nie wracać. Możesz tęsknić i nie musisz wracać. A pewnego dnia zauważysz, że cisza, która początkowo wydawała się pustką, zaczyna brzmieć inaczej. Brzmi jak spokój, jak przestrzeń, jak Twoje własne życie, które znowu do Ciebie wraca. Jeżeli jesteś właśnie w tym miejscu, napisz w komentarzu jedno zdanie. Tęsknota nie podejmuje za mnie decyzji. A jeśli znasz osobę, która odblokowała i za każdym razem nie dla tego, że czuje się przy nim bezpieczna, ale dlatego, że nie potrafi wytrzymać tej pierwszej fali bólu, wyślij jej ten film. Być może pierwszy raz zrozumie, że to, co czuje, jest prawdziwe, ale nie musi za tym podążać. Dbajcie, kochani, o siebie. Ten kanał jest dla Was.